Dziś opowiem Wam kolejną ciekawą historię z życia osób głuchych, mianowicie o Helen Keller, amerykańskiej pisarce, która była zarówno głuchą, jak i niewidomą, a swoje życie poświęciła walce o prawa osób niepełnosprawnych. Była pisarką, pedagogiem i działaczką społeczną. Zapraszam do oglądania. Helen Keller urodziła się 27 czerwca 1882 roku w stanie Alabama jako jedno z czworga dzieci państwa Keller. Po ukończeniu pierwszego roku życia zachorowała na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W wyniku powikłań po chorobie w wieku zaledwie 19 miesięcy straciła wzrok i słuch. Dzięki węchowi i dotykowi poznawała otaczający ją świat, tworząc różne znaki, które pozwalały jej porozumiewać się z rodziną. Dzięki swojej wytrwałości i nieprzeciętnej inteligencji sprawiła, że nieprzychylny i obcy dla niej świat zaczynał nabierać sensu. Z biegiem czasu, w wieku 17 lat, do Helen sprowadzono Anne Sullivan, która została jej prywatną nauczycielką i towarzyszyła jej przez niemal pół wieku. Anne w dzieciństwie straciła wzrok, uczęszczała do szkoły Perkinsa dla niewidomych w Bostonie. Dzięki skutecznemu leczeniu operacyjnemu odzyskała wzrok i zdobyła tytuł naukowy. Anne miała ogromny wpływ na Helen, ponieważ bazując na własnych doświadczeniach, potrafiła ją lepiej zrozumieć i cierpliwie nauczyć porozumiewania się z innymi. To ona nauczyła Helen m.in. posługiwać się alfabetem ręcznym, w którym każda litera ma określone znaczenie poprzez dotyk dłoni osoby głuchoniewidomej. Helen przez lata chłonęła wiedzę, którą przekazywała jej Anne, dzięki czemu mogła przyswajać informacje niemal jak osoba słysząca. Anne szczególnie dbała o to, aby rozwijać wiedzę Helen na tematy, które były dla niej szczególnie ciekawe. Helen opanowała także metodę Tadoma, polegającą na dotykowym czytaniu mowy ust. Dużym osiągnięciem w edukacji Helen było również to, że jako osoba głucha nauczyła się mówić. W 1888 roku Helen wraz ze swoją nauczycielką trafiła do Bostonu na Uniwersytet Perkinsa dla niewidomych. Następnie uczęszczała do szkoły Wrighta Humasona dla głuchych w Nowym Jorku, gdzie Anne przekazywała jej wiedzę od nauczycieli i przepisywała książki w systemie Braille'a. Wybitne zdolności Helen potwierdza fakt, że studiując sztukę na Radcliffe College przy Uniwersytecie Harvarda, jako pierwsza głuchoniewidoma osoba zdobyła tytuł naukowy. Podczas studiów napisała książkę Historia mojego życia, która odniosła wielki sukces. Helen napisała w sumie 12 książek, w tym takie tytuły jak Król Mróz 1891, Optymizm eseje 1903 czy Pieśń o kamiennym murze 1910. Helen dzięki swojej wrażliwości coraz bardziej dostrzegała, jak niesprawiedliwy jest świat i jak wiele nierówności panuje w traktowaniu ludzi. Jako socjalistka walczyła o równe prawa dla kobiet, przyczyniła się do stworzenia fundacji dla niewidomych, by pomóc osobom niewidomym żyć na godnym poziomie. Helen stała się sławną postacią, podróżując z Anne, prowadziła wykłady. Zaczęto pisać o niej książki, kręcono filmy, a na zagranicznych uczelniach była witana z wielkimi zaszczytami i honorami. W 1953 roku, po spotkaniu z przywódcami walczącymi o prawa niewidomych na Bliskim Wschodzie, została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
Helen Keller zmarła 1 czerwca 1968 roku i została pochowana u boku Anny Sullivan, która towarzyszyła jej przez większość życia. Na cześć Helen Keller powstała i działa dziś organizacja Helen Keller International, która pomaga osobom niewidomym. Życie Helen Keller jest niewątpliwie przykładem na to, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w dążeniu do spełniania celów, osiągnięcia szczęścia i godnego życia. Dzięki swojej ciężkiej pracy, zawziętości i wrażliwości na los innych pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne historie z życia głuchych. Do zobaczenia!